Hej, siemano wam wszystkim ludzie, z tej strony Arturo, witam was na swoim kanale i kontynuujemy Agatha Christie Morderstwo w Orient Expressie. Z tego co pamiętam, musimy udać się do przedziału, w którym znajduje się Bóg. Tylko nie pamiętam, który to był pokój. Chyba 203. Dobra, tutaj mamy magazynek kuchni. Ale widzę, że z tymi postaciami nie możemy porozmawiać. Przyspieszmy kroku. Klasa pierwsza. Dobra, 205, 204 i Bóg już na nas czeka. Ah, my good friend. Come in. We have need of you. What has occurred? A passenger lies dead in his bed. Stabbed. A passenger? Which passenger? In there. He's an American. A man called Ratchet. It was his valet masterman who was worried that Mr. Ratchet was not awake yet. Pierre Michel, the conductor, decided to break in and found the body. I see. Well, my friend, I think it is best not to touch anything and wait for the police to arrive. Oh, I tried to call the police, but there is no cell tower for many kilometers. We could be stuck in the snow for hours. The murderer is with us. On the train, now! The sooner we catch him, the sooner we'll be out of danger. Dr. Constantine is already examining the body. Mon ami, this is not a missing train ticket. We must follow procedure. We must wait for the police to secure the crime scene. Please, Poirot. I will take full responsibility. Book, you ask. Well, if we cannot contact the outside world, then... Oh, you are going to drive me crazy. In truth, this problem intrigues me. I was reflecting not half an hour ago that many hours of boredom lay ahead whilst we are stuck here. And now, a problem lies ready to my hand. You accept then? C'est entendu. You place the matter in my hands. No widzisz, Herkulesie, wypowiedziałeś złe słowo w złym momencie. Zbadaj miejsce zbrodni. Mr. Poirot, I am Dr. Constantine. Forgive me, Doctor, you are a medical examiner? No, but I have assisted in post-mortems at Nairobi Hospital, where I am a teaching fellow. I am familiar with your excellent institution. I do not intend to perform a full autopsy, but a preliminary examination should be of some use. Of course. May I have a look? Then we can compare notes. Please, if you need any help, I won't be far away. My tego gościa nie widzieliśmy wcześniej w tym pociągu. Przeanalizuj tę postać, by dowiedzieć się o niej czegoś więcej. Narodowość: Marokańczyk, Belg, Kenijczyk. No ma co prawda ciemniejszy kolor skóry, ale obstawiam, że jest to Marokańczyk. Wiek? No zdecydowanie będzie to 89 lat, chyba trochę za dużo, nie? To już stary dziadek by był. 47 lat. Zawód: pielęgniarz, lekarz, koroner. I must admit I'm not right this time. Kenijczyk? Belg? This is wrong, but I'm never far from the truth. Et voilà. Zapytaj doktora Konstantina o alibi. Noc morderstwa. I'm sorry, Doctor, but I must question you. Of course, I must be considered under suspicion like everyone else. May I know your movements last night? I share compartment 101 with Mr. Booth. He would not stop talking about his beloved train. I listened to him for hours talking about his Orient Express. My friend Book will no doubt confirm this. Związek z ofiarą. Did you know the victim? Not at all. I noticed him last night at dinner, but I did not pay much attention. Poszlaki w przedziale. Did you touch anything in here this morning? I checked for a pulse. There was none. Rigor mortis had commenced. The body was cool to the touch. I touched nothing else. Ofiara. What can you tell me about the victim? He died from multiple stab wounds of varying angles and depth. More than one would have been fatal. I would place the time of death roughly between midnight and 2 a.m. With more time, I hope I can be more precise.
My mieliśmy dość niespokojną noc, budziliśmy się o 12 którejś, potem o 1:15 i 1:46. Zimno. I assume the open window complicates matters. Indeed. Conditions are not perfect. Ale z drugiej strony, kiedy jest zimno i jest otwarte okno, to ciało nie będzie się rozkładało. Idealne warunki, żeby przechowywać właśnie martwe zwłoki. Dobra, widzę, że porozmawialiśmy na wszystkie tematy. Thank you for your help, Doctor. Przyjrzyjmy się za tym ciału. Zegarek. The watch is broken, the hands are stopped at 1:15 a.m. One would expect that to be the time when the attack occurred. My się budziliśmy o tej godzinie. As you see, the victim has been stabbed many times. Several alone would have been fatal. Yes, I agree. An attack most savage. I will, of course, prepare a complete report on my findings. Thank you. I'll take photos. Zbadaj miejsce zbrodni, mapa myśli, zaktualizowano. This phone was deliberately smashed. Last night, Monsieur Ratchet said he takes precautions. I see now what he meant. He knew he was in danger and wanted to be ready, yet it was no use to him. I will leave it here for the police. Dobra, czy coś jeszcze możemy zbadać? Szklanka. I'm sure I will find some interesting things inside. Did it belong to Ratchet? Wyciąg z banana. Nie wiem, wygląda jak jakieś kropelki. A handkerchief. There's a letter H embroidered on it. Chusteczka z inicjałami. Świetnie. Gołe stopy. Ale paznokcie ma przycięte. Bardzo dobrze. Czy coś jeszcze możemy tutaj wydedukować? Plama krwi jest zdecydowanie. Ale widzę, że chyba wszystkie elementy sobie obadaliśmy. Samuel Ratchet, 62 lata, Amerykanin, przedział 203. 47 lat, Kenijczyk, lekarz. Dobra, przejdźmy do naszej mapy umysłu. Muszę zbadać miejsce zbrodni i dowiedzieć, co się stało. 7 na 17 zbadanych przedmiotów, czyli jeszcze 10, o kurde. Całkiem sporo. Nie żyje mężczyzna o nazwisku Ratchet, oczywiście zbadam sprawę. Czyli jeszcze muszę się tutaj dokładnie rozejrzeć. I wonder what could be in this photo. No zdecydowanie jakiś kotek albo lisek. Otwórz podarte zdjęcie. Czy jest jakiś sposób, żebym mógł to otworzyć? Kolejne jakieś kropelki albo tabletki. A box of sleeping pills. O! Safe. Niestety nie znamy kombinacji. Wiemy, że musimy wpisać 4 cyfry. Na pewno do tego sejfu jeszcze wrócimy. Alicja spacerowała po lesie, w którym rosło 1000 kwiatów. Zabrała 10 z nich i ułożyła z nich bukiet. W
Wtem bukiet zmienił się w motyla, a kwiaty na ziemi zaczęły się mnożyć. Ich liczba uległa podwojeniu. Alice stanęła przed drzwiami, które powiedziały: jeśli chcesz opuścić las, musisz powiedzieć, ile kwiatów w nim zostało. O, mamy tutaj łamigłówkę. Not exactly the reading material one would expect of a man like Ratchet. Expensive clothing, recently laundered. Dobra, czyli tak, Alicja spacerowała po lesie, w którym rosło 1000 kwiatów. Zebrała 10 z nich i ułożyła z nich bukiet. Wtem bukiet zamienił się w motyla, a kwiaty na ziemi zaczęły się mnożyć. Dobra, zagadka matematyczna to nie dla mnie. Ja nie umiem liczyć. Wstyd się przyznawać, ale miałem 2 z matmy. Where can the killer have gone? This door communicates with compartment 204. The latch is open on this side. W jaki sposób zabójca mógł wejść z przedziału? Okej. Nasza mapa umysłu się zaktualizowała. The snow is falling only lightly this morning. The murderer would have left tracks in the snow if he had jumped out the window. Ale żadnych śladów tutaj nie widać. Przynajmniej na tą chwilę. Muszę otworzyć safe w przedziale Ratcheta. Mogą się w nim znajdować istotne informacje. Tyle to ja wiem. O, mamy puzzle. Świetnie. Czy ja będę mógł to w jakiś sposób obracać? Obróć. Obracam na literkę... Nie chcę podpowiedzi. Na literkę R. Okej, dobra, mamy kotka. To nie było trudne. For Daisy. Interesting. That's the right answer. W kubie na śmieci w przedziale Ratcheta znajdowało się podarte zdjęcie pluszowego zwierzaka. Po złożeniu kawałków w całość odkryłem, że z tyłu znajdował się napis dla Daisy. Muszę zbadać wszelkie możliwe drogi, którymi można było wydostać się z przedziału. The chain lock is broken. Monsieur Michel told me that he broke the chain on the door to get into the room. W jaki sposób zabójca mógł wejść z przedziału? Trop ukończony. Zbadaj miejsce zbrodni. I shouldn't leave until I have finished inspecting the crime scene. Nowy węzeł. Dobra. No w jaki sposób musimy ten save otworzyć? Wydaje mi się, że na tej kartce może być wskazówka do tego. Ale tak jak wspomniałem, ja i matematyka to... jak ogień i woda. Okno jest otwarte. Wybierz 2 elementy, które wskażą, którędy najprawdopodobniej wydostał się z przedziału pana Ratcheta morderca. Łańcuch na drzwiach wychodzących na korytarz jest zerwany. W przedziale są drzwi łączące go z przedziałem obok. Pociąg się zatrzymał, ponieważ utknął w śniegu. Pan Michel wyłamał rano w zamku drzwiach, wychodząc na korytarz. Zasuwka w drzwiach między przedziałami nie jest zasunięta. Okno jest otwarte. Najprawdopodobniej morderca miał nadzieję na to, że wyjdzie przez okno na kolejnej stacji, pociąg jednak do niej nie dojechał. Najprawdopodobniej morderca miał nadzieję na to, że wyjdzie przez okno na kolejnej stacji, pociąg jednak do niej nie dojechał. W przedziale są drzwi łączące go z przedziałem obok.
Pan Michel wyłamał rano w zamku drzwiach. I must admit I'm not right this time. Aha, dobra, miało być to i to. Podsumuj. So, the murderer must have exited through Madame Hubbard's room. That was easy. Które dwie osoby mogły zauważyć mordercę uciekającego z przedziału? Dwóch ludzi do zidentyfikowania. W sumie na tą chwilę tak naprawdę nie mam zielonego pojęcia. Pan Michel mógł to być. I kto jeszcze? Pan Moi raczej nie. Pani Hubbard? Pan Faucher. Doktor Konstantin, Monsieur Book. No kogoś jeszcze muszę wskazać. That's the right answer. Okej. Powinienem przesłuchać panią Hubbard, sąsiadkę Ratcheta, znajdę ją w przedziale 204. Powinienem przesłuchać pana Michela, pełnił dyżur na korytarzu wagonu pierwszej klasy. Wyjdźmy zatem na korytarz. No bo rozumiem, że tędy nie przejdę, nie? I shouldn't leave until I have finished inspecting the crime scene. O kurde. Czyli obstawiam, że najpierw muszę otworzyć safe. This door communicates with compartment 204. The latch is open. No dobra. W takim razie chyba nie pozostaje nam nic innego jak rozwiązanie tej zagadki matematycznej. Alicja spacerowała po lesie, w którym rosło 1000 kwiatów. Zebrała 10 z nich i ułożyła z nich bukiet. Czyli 1000 podzielić na 10, to mamy 100. Ten bukiet zamienił się w motyla, a kwiaty na ziemi zaczęły się mnożyć. Ich liczba uległa podwojeniu, czyli 200. Tak mi się wydaje. Alice stanęła przed drzwiami, które powiedziały: jeśli chcesz opuścić las, musisz powiedzieć, ile kwiatów w nim zostało. Zamienił się w motyla, a kwiaty na ziemi zaczęły się mnożyć. 200. Kurde, nie wiem. Może znajdę tu jeszcze jakieś poszlaki. Na przykład coś przy tych szklankach? Jeżeli uda mi się tutaj wpisać jakiś szyfr, to się po prostu włączę. Okej, udało się. 1980. Co my tutaj mamy? Pieniążki. Not very surprising. Daily Planner. O! A meeting place on the back of a postcard. Someone with the initials A.W. To jest chyba nawiązanie do Alicji w Krainie Czarów. Ratchet had an appointment he will never keep. Zrobiliśmy sobie zdjęcia jego dziennika. Unusual letter this. Trop ukończony. Ból każdej skrzywdzonej osoby odkupisz takim samym bólem. Zbliża się godzina śmierci. My nigdy nie zapominamy. Brzmi groźnie. Podsumuj przebieg wydarzeń. Wybierz 2 elementy, które pomogą ci odkryć, co się stało w noc morderstwa.
List z pogróżkami pod adresem Racheta był w sejfie. Opakowanie tabletek nasennych było w sypialni. Obok Racheta była szklanka z pozostałością jakiegoś proszku. Rachet zażył tabletki nasenne w noc morderstwa. Dobra. Rachet trzymał pistolet pod poduszką, bo otrzymywał listy z pogróżkami. Rachet był czujny. Zegarek Racheta jest zepsuty, wskazówki zatrzymały się na 1:15. Rachet był czujny. This is wrong, but I'm never far from the truth. Czyli nie o to tutaj chodzi. Rachet zażył tabletki nasenne w noc morderstwa. Ale to by wskazywało, że nie był czujny. Think, Poirot, that is not a good answer. Rachet chciał zachować czujność, a jednak wziął tabletkę nasenną. No właśnie, dlatego tego nie połączyłem, bo mi to nie pasowało w ogóle. I can't imagine Ratchet taking a sleeping pill if he feared for his life. My little grey cells did not let me down. Pracownicy Racheta. Które dwie osoby pracowały dla Racheta? Pan Foscarelli? Pan McQueen? Czy pan Masterman? I do not think that's the right answer. Dobra, ten jest prawidłowy. Pan McQueen? That's the right answer. Muszę przesłuchać sekretarza Racheta. Z pewnością powie mi coś więcej na temat ofiary, znajdę go w przedziale 102. Czyli w tym przedziale, w którym my byliśmy na samym początku. A, jeszcze coś tam mam. I think I've seen everything I need at the moment. I am counting on you to finish your analysis. I'll have a more detailed report for you as soon as I can. Ale jeszcze coś tam miałem do sprawdzenia. Muszę przesłuchać lokaja Racheta. Sądzę, że jest jedną z ostatnich osób, które widziały go żywego. Znajdę go w przedziale 103. Czyli tak naprawdę mamy dwa sąsiednie pokoje. 102 i 103. The chain lock is broken. Monsieur Michel too. So, Poirot, did you find anything out? It's a bit early for the handcuffs, my friend. Even for Hercules Poirot. Do not worry, mon ami. I believe our culprit has no plans to strike again. Monsieur Ratchet was the target. Of that I am convinced. Alibi. Tell me, Book, how did you spend last night? This is a joke, I hope. Don't you trust your old friend? My friend, calm yourself. I must hear your story in order to corroborate other accounts. Ah, naturally. Let me see. I went to my compartment after dinner. Dr. Constantine was already there. We talked about his career. He's a Cambridge man, you know. After university, he returned to his country and has done much good there. He was so interested in the Orient Express. I told him all the anecdotes I know. I'm not certain when we fell asleep, but it was very late. Śledztwo. Here is what I have found out. Monsieur Ratchet was stabbed many times. I also found threatening letters in his safe. He had a loaded gun under his pillow, so he was on guard, ready to defend himself. However, there was an empty glass with white residue at the bottom. I suspect a barbiturate. Perhaps he was forced to take it. In any case, I am certain he was unconscious, unable to defend himself. I also found several other items at the crime scene, possibly related to the murder. They must be investigated. By all means, Poirot. As fast as you can. I also found liquid for an electronic cigarette, but I could not find a vape. This might belong to the murderer. This criminal is an amateur. Lista pasażerów. I need a list of the passengers with their compartment numbers. Pierre Michel will have it. I must interview the rest of the passengers and the staff. I'll be in the bar car if you need me. We are hours late. Soon I hope help will arrive.
Dobra, chodźmy zatem po tą listę pasażerów. Monsieur Michel, I must ask you a few questions if you don't mind. I will do everything I can to help. First of all, tell me about yourself. Very well. My name, as you know, is Pierre Michel. I am from Calais. I've been with the company for over 15 years. Thank you. Przeanalizuj tę postać, by dowiedzieć się o niej czegoś więcej. Szwajcar. Francuz, Kanadyjczyk. Zostawimy Szwajcar. Wiek? 33 lata, 57 lat. No, wygląda na starszego mężczyznę. 33 lata raczej za młody. 57 lat. Kontroler. No, not good. Dobra, być może jest to Francuz. I'm right again. That happens to me a lot. Zresztą ma na imię Michel. To takie francuskie imię. Lista pasażerów. Can you provide me with a listing of the passengers and their rooms, please? Yes, certainly. Dziękuję bardzo. Przyda mi się. Okej. Dobra, przynajmniej wiemy, kto w którym pokoju śpi. Are you a smoker? Indeed. Do you smoke e-cigarettes? No. Tobacco only. Rachel. I would like to reconstruct with your help the events of last night. Monsieur Ratchet retired to bed. When? Almost immediately after dinner, sir. Actually, before we left Belgrade. Did anybody go into his compartment after that? His valet, monsieur. Monsieur Masterman. And then his secretary, the young American gentleman. Monsieur McQueen. And that is the last time you saw or heard of him? No, monsieur. You forget that Monsieur Ratchet rang his bell around 12:40 a.m., soon after we had stopped. I knocked at the door, but he called out in French, "Ce n'est rien, je me suis trompé." I then left to answer another bell that had just rung. Gdzie był pan o 1:15? Where were you at 1:15 a.m.? I was sitting on my little seat at the end of the car, facing up the corridor. Are you sure? I left a little after 1 a.m. to speak about the snow with my colleague Jean in the bar car. I came back later. There was a call. I remember speaking to you. Indeed, I remember. Carry on. It was the American lady, Madame Hubbard. She thought she saw a man in her compartment. Then, around 1:50 a.m., I made the bed for Monsieur Ratchet's secretary, Monsieur McQueen. He had spent the evening talking with the English Captain Arbuthnot. At 2 a.m., I returned to my place and stayed there until dawn. Ostatnia stacja. What is the last station where we stopped? Winkowski. Could someone have come on board? Possibly. I was very busy. Owing to the weather, we were a few minutes late. We left at 12:10 a.m. Okej. What is the last station? Winkowski. We left. Tylko, że my widzieliśmy też kogoś, kto szedł w różowym kimonie po korytarzu. Odtwórz czynności, które wykonał pan Michel. Pociąg zatrzymuje się z powodu zaspy. Rachel wzywa pana Michela. O, północ. Pani Hubbard wzywa pana Michela, potem pan Michel rozmawia ze mną. Pan Michel pozostaje na swoim stanowisku do rana. Pociąg zatrzymuje się z powodu zaspy. Rachel wzywa pana Michela. Pan Michel pali na peronie stacji Winkowci. Pan Michel wraca do pociągu. Pociąg opuszcza Winkowci. Pan Michel idzie posłać łóżko pana McQueena. Pan Michel opuszcza wagon barowy razem z panem Fosherem. O kurde. I godziny. 1:20. O 1:20 pani Hubbard wzywa pana Michela. Potem pan Michel rozmawia ze mną. Czy to była godzina 1:20? Być może. Ja pamiętam 1:16. Czyli może faktycznie 4 minuty później rozmawiał ze mną. Pan Mitchell idzie posłać łóżko pana McQueena o godzinie 2. Pozostaje na swoim stanowisku do rana. Pociąg zatrzymuje się z powodu zaspy. Rachel wzywa pana Michela. Pan Mitchell opuszcza wagon barowy razem z panem...
think, Poirot. That is not a good answer. Aha, nie mógł opuścić winkowci, ponieważ zatrzymał się. Dobra, poczekajcie, zrobimy to może w ten sposób. That was easy. Czy coś jeszcze możemy tutaj przeanalizować? Chyba na tą chwilę nie. Dobra, my powinniśmy udać się do pokoju. Good morning, madam. I am Hercule Poirot. Caroline Hubbard. What can I do for you, Mr. Poirot? I am the bearer of unfortunate news. It's obvious with all the commotion that something has happened. Madame Hubbard, I am afraid your neighbor, Monsieur Ratchet, was murdered last night. Oh my God! I knew it! I knew it! I would like to ask you some questions, but first, may I inspect your room? Of course, yes, you must. Dobrze, w takim razie się rozejrzyjmy tutaj. Przeanalizuj tę postać, by dowiedzieć się o niej czegoś więcej. Kanadyjka, Amerykanka. Jak ona miała na imię? Teraz nie mogę podejść do podpowiedzi. No jest zdecydowanie starszą kobietą, 60. Zawód gospodyni, pokojówka, kontrolerka. Na pewno nie jest kontrolerką. Czy to jest pokojówka? Raczej nie. Bym powiedział, że gospodyni. Tylko teraz jakiej jest narodowości? Amerykanka? My little grey cells did not let me down. Here is a jacket button. It bears the logo of the Orient Express. Przeszukaj przedział 204. Nie ma problemu. This door connects to Monsieur Ratchet's compartment. It was latched on this side. The luxury of the Orient Express is present in every detail. Jest jakaś torebka. Ale widzę, że nie mogę do niej zajrzeć. Chociaż no, to tak sugeruje, jakbym mógł tutaj coś zobaczyć. Tylko gdzie? Jak? Nie ma tutaj żadnych punktów interaktywnych. Być może potem będę mógł tutaj coś przeanalizować. Flakoniki, buteleczki i tak dalej, i tak dalej. O, wąsy. Haha! Golden mustache. Czyli w tamtym rozdziale nie znalazłem wszystkich wąsów. Zaszła noc. Madame, please tell me about last night. The murderer was right here in my compartment. I woke up. All in the dark it was. I was just so scared I couldn't scream. I pressed the call button. I pressed and pressed. I heard footsteps running in the corridor, then a knock on my door. Come in, I screamed. And I switched on the lights at the same time. And would you believe it? There wasn't a soul there. You think he went back into the other compartment? How do I know where he went? I had my eyes shut tight. The conductor came in. I told the man what had happened, and he didn't seem to believe me. I asked him to search the room, but he found nothing. I told the conductor to look at the door between the compartments, and sure enough, it wasn't bolted. Well, I soon saw to that. I told him to bolt it, then and there. Drzwi łączące przedziały. How is it you didn't bolt the door between the two compartments? But I had. Well, as a matter of fact, I asked that Swedish lady, Olsen, Greta, if it was bolted, and she said it was. How was it you could not see for yourself? I was already in bed, and my toiletry bag was hanging on the hook of the door. I couldn't see the latch from where I was. What time was it when you asked her to do this for you? Oh, it must have been around 10:30 or 10:45 p.m. She'd come along to see if I had an aspirin. But instead of opening my door, she opened Mr. Ratchet's door by mistake. He said something quite rude, like, "Not a chance, lady, you're too old." It shocked her. She came in. I told her where to find the aspirin, and she got it out of my toiletry bag. Poor girl, she didn't have a good night. The same could be said for Monsieur Ratchet. It appears Mademoiselle Olsen may be the last person to see Ratchet alive. Chusteczka z wyhaftowaną literą H.
Is this your handkerchief? No, not at all. Yet it is embroidered with an initial H, like your name. I don't care. It's not mine, and I would certainly never buy something so impractical as that frilly thing. Pali? Are you a smoker? No, definitely not. Filthy habit. Ja rzuciłem palenie w lutym i nie palę już prawie rok. No nie, no dobra, z 10 miesięcy. Jestem z siebie dumny. Guzik. I found a jacket button on your table. It looks like it belongs to... Do kogo mógł należeć guzik od marynarki? Pasażer, pracownik pociągu. A train employee. The button bears the logo of the Orient Express. Well, of course the conductor came in last night, but he didn't go near that table. Still, it's a safe bet that it belongs to the conductor. I'll check his jacket later, to be sure. I have not finished inspecting your room. If you don't mind... No dobra, to co możemy jeszcze zbadać to jest tutaj, ale... Otwieram tą szafkę. I teraz mogę tu zajrzeć. Ale... nie widzę żadnych punktów interaktywnych, w sensie, no, w jaki sposób miałbym to otworzyć? Zamka nie mogę przesunąć. Aha, zebrano obieg. Kosmetyczka. Czyli kosmetyczka trafiła do mojego ekwipunku. Let's see if Mrs. Hubbard was telling the truth about the latch of the connecting door. This hook is probably where Mrs. Hubbard hung her toiletry bag. I can see the latch very well from here, even with the toiletry bag attached. I'll have to clear that up with Mrs. Hubbard. Konfrontacja dotycząca zasówki. Mrs. Hubbard, you told me that the door connecting the two compartments was closed, correct? Yes, it was, as I told you. I was already in bed and my toiletry bag was hanging on the hook of the door. I couldn't see the latch from where I was. That's why I asked Miss Olsen to check if it was closed. Konfrontacja. Które z tych zdań zawiera kłamstwo? Tak, jak już wspomniałam, leżałam już w łóżku. A moja kosmetyczka wisiała na haczyku na drzwiach. Z łóżka nie widać było zasówki. Are you sure everything you've told me is accurate, Madame Hubbard? Of course. I have an excellent memory. Aspiryna. You said you couldn't see the latch from your bed, yet you had to get up from your bed to give Mademoiselle Olsen the aspirin. No, I stayed in bed and told her the aspirin was in my toiletry bag in the vanity. I did ask her to check if the latch between the compartments was closed. Wstanie z łóżka. You must have had a moment in the evening when you could have checked the latch, but you didn't. Why? I was so tired I didn't feel like getting out of bed. Then the Swedish girl came in. Widoczna zasówka. Mrs. Hubbard, I tested putting your toiletry bag on the door hook as you told me. From your bed, you can easily see the latch on the door. The toiletry bag does not hide the latch at all. Are you saying I'm lying? It may have been stuck somehow in a different position, or I may not have seen it in the darkness. Or I didn't think to look, you irritating man. Details matter, madame. A man has been most savagely murdered. You will excuse me if I attempt to separate the truth from the false. Forget my toiletry bag and focus on who entered my compartment. Probably after killing Mr. Ratchet. Madame Hubbard is a force to be reckoned with, but I suspect I'm not done with her. Thank you for your assistance, madame. Jak wygląda moja mapa umysłu? Morderca umknął panu Michelowi. Wybierz 2 elementy, które pomogą wydedukować, w jaki sposób mordercy udało się uniknąć bycia zauważonym przez pana Michela. Pociąg zatrzymał się ze względu na śnieg o 24:30. O północy pan Michel jest na peronie stacji Winkowicz. Pociąg odjeżdża z Winkowicz o 24:10. Pociąg zatrzymał się ze względu na śnieg o 24:30. Pan Michel nie było na stanowisku między 1 a 1:20.
Zegarek Ratcheta jest zepsuty, wskazówki zatrzymały się na 1:15. Pan Mitchell pilnuje korytarza przez całą noc. Okej, dobra, ja bym zaznaczył to i to. While Monsieur Michel was chatting with Monsieur Fauchet in the bar car between 1 a.m. and 2 a.m., the murderer could have escaped Ratchet's room without being seen. That was easy. Intuicja umożliwia ci dochodzenie do własnych wniosków. Czy pani Hubbard jest podejrzana? Tak. This direction looks promising. Na tą chwilę każdy jest podejrzany. Czy pan Michel jest podejrzany? Raczej nie. Very well, I choose to go this way. A jak to będzie w praktyce? Dowiemy się tego wkrótce. Ponieważ, moi drodzy, w tym miejscu kończymy ten odcineczek. Mam nadzieję, że wam się podobał. O, jeszcze zobaczymy na to okno. Czy są tu gdzieś jakieś ślady? Nie. Moi drodzy, w tym miejscu kończymy ten odcineczek. Mam nadzieję, że wam się podobał. Dzięki wielkie za uwagę. Trzymajcie się. Z pozdrowieniami od Herkulesa Poirot, który zresztą wygląda dziwnie. Nazwaliście go już Sherlocksiem Poirot i w ogóle. No, mi się gierka podoba. Nieważne jak wygląda Herkulesik. Gra jest świetna. A tymczasem dzięki wielkie. Trzymajcie się. Hej!